No to moi drodzy, witajcie w Phuket. Witamy, zobaczcie jakie przepiękne, prawdziwe, żywe storczyki. No normalnie szok. Przepiękne. Jakie kolory. Jak to wygląda? 6 rano. Tak na chwilę obecną wygląda lotnisko. Troszkę nam to zajmie chyba. Zajęło nam to jakieś 20 minut, moi drodzy. Także wcale nie tak źle, Radosław, co? Teraz jedziemy po bagaż. Miejcie wydrukowaną koniecznie tą wizę, jeśli się tutaj wybieracie. I zezwolenie, żeby tutaj przyjechać, bo inaczej was będą odsyłali do innego okienka. Super się udało z walizką. Twoja też jest? Mamy szczęście. Głupi zawsze ma szczęście, jak to mówią. Wyszliśmy na dół, moi drodzy, i czekamy na auto. Fajnie, bo robiliśmy na bookingu hotel i przy okazji mamy darmową taksówkę dlatego. No i teraz tutaj tylko znaleźliśmy, widzicie, taką firmę iCal, która właśnie obsługuje booking. Zobaczcie, imię, nazwisko z Radosławem, hotel, w jakim zostajemy, zdjęcie wzięli. Mamy 5-10 minut do poczekania i nas zabierają. Jak na razie fajnie, ale jak jest mokro. O, ale zaśmieciało kiblem. Ale jak jest mokro, to inna historia, ale wspaniale. Już to ciepło, w ogóle jest godzina 6-7 rano i jest tak gorąco już, że szok. Na taksówkę czekaliśmy może 5 minut, nawet chyba nie. Mają taki system, że wychodzicie i szukacie tego iCan, idziecie tam biorą wasze zdjęcie z tabliczką, z imieniem i nazwiskiem. Później ta pani wysyła to zdjęcie do kierowcy, kierowca przyjeżdża i z tym zdjęciem was szuka. Bardzo zorganizowane, też bardzo fajni ludzie, nie? Wszyscy uśmiechnięci tak naprawdę, nie? Uśmiechnięci, tacy wiecie, tańczący, fajnie, spoko. Wiecie, ile w nocy spaliśmy? Spaliśmy w nocy 2 godziny. Później spaliśmy w samolocie. Jeden samolot trwał 7 godzin, a drugi samolot trwał 6 godzin, tak? 7 też godzin, jakoś tak. Ale tak naprawdę teraz u nas jest dopiero co północ. No tak, u nas jest dopiero północ, tutaj dzień, czyli jutro nas jetlag dopadnie. Jak będziesz sobie wymawiać, to na pewno dopadnie. Nie mogę uwierzyć w to, że tutaj jesteśmy, ty? I powiem Ci, że ta podróż nawet okej minęła, No, nie? nawet Mieli te okej. dzieciaki. No Jezu, mieliśmy, wiecie co mieliśmy w samolocie? Teraz 4 dzieci koło nas, 3 rzędy przed nami. Płaczących cały czas. Ja dzięki Bogu słuchawkami, no Radek też sobie później słuchawki nałożył i słuchał muzyki. Ja słuchawkami nic nie słyszałam, ale inni ludzie to po prostu, no bo to dosyć długa podróż, tak ciężko, ale najbardziej to mi szkoda tych rodziców. Bo tu widać, że zestresowani, że się stresują, że dzieci nie śpią, że dzieci płaczą, to jeszcze się stresują niepotrzebnie zupełnie, co ludzie myślą. No ludzie sobie tam pomyślą, my też myślimy, o Jezu, dzieci będą płakać. Ale no przecież dzieciom się nic nie zrobi, no jak płaczą, to płaczą, no my też płakaliśmy jako dzieci, także no nie ma tutaj absolutnie się co denerwować. Pan jeden już pojął swoje dziecko i normalnie zasypiał, spał z dzieckiem na rękach. Bardzo przykry widok. Ale teraz są już na wakacjach i na pewno sobie fajnie odpoczną. Dojechaliśmy do naszego tutaj pierwszego hotelu, moi drodzy. Bardzo fajna obsługa, bardzo fajny pan. Wzięli tutaj nas do takiego pokoiku obok, po prostu, żeby wiecie, wziąć depozyt, wezmą nasz bagaż, bo na razie niestety nie miałam pokoju. Dopiero będzie na 3, ale jeżeli się uda prędzej, no to będzie prędzej, a już wam pokażę, jak nas przywitali. Czym? Chlebem i solą, tak, czyli ciepłym ręcznikiem i wodą z lotosu, pan powiedział. Zimny? No to może i zimny potrzebny, ale mokry, tak? I taka ciekawostka, 3000 batów płaciliśmy depozytu tutaj. Niedużo to, ale żeby ktoś wiedział ogólnie. Hotel się nazywa Burasari, później wam go pokażę, bo wygląda fajnie. Nasz hotel jest tam w głębi, zaraz przy plaży. Jesteśmy już, ile jesteśmy od naszego hotelu? 10 minut spacerem chyba, nie? I co chwilę widzimy, że to jest cały czas tsunami hazard zone. Nie będzie tsunami. Na pewno nie będzie. Chodzimy i zwiedzamy, na razie powiem wam, bo przyjechaliśmy, tak jak mówiłam, czekamy na hotel. I ja jestem wyrąbana, ale później wam opowiem więcej. Gdybym wzięła współpracę z Shein, to powiedziałabym, że dzisiejszy outfit sponsorowany jest przez Shein, ale nie jest, bo nie wzięłam. Kiecka z Shein, 100% bawełna, oczywiście taka, wiecie, no ja lubię takie duże, pod spodem oczywiście mam shorty, bo ja zawsze noszę shorty i do tego też taka torebeczka. Tak to wygląda i moje ponadczasowe klapki, które mam już nie wiem ile lat, bardzo, bardzo dużo. Jest późno, ale się ubieramy teraz, bo teraz się tutaj zaczyna tak naprawdę życie. Nogi mam tak spuchnięte cały czas, po prostu masakra, nie założyłam skarpetek, także jest, powiem wam, kiszka, ale spoko. Przejdzie. Idziemy, Radosław? Tak. Jeszcze sobie taką broszkę wymyśliłam. To jest spinka ogólnie do włosów, ale jak widzicie, takie małe perełki. I dosyć fajnie moim zdaniem wygląda. Takie małe ekstra coś. Dzisiaj zaczynamy wieczór od deserku. Taki tradycyjny, tajski naleśnik.
you. Bye. Tajski naleśnik z serem, bo oto potwór serowy. Braliśmy sobie patą, żeby tutaj zostać patą. Bardzo mocno rozrywkowa okolica, o czym wiedzieliśmy oczywiście, nie? Wiedzieliśmy, że to jest. Na chwilę obecną, Radzio, co myślisz? Bo my tutaj przyjechaliśmy, bo każdy mówi, o, pojedźcie wreszcie do Tajlandii, bardziej wam się spodoba niż Zanzibar. Jest inaczej, zupełnie coś innego. Zupełnie insza inszość. Zupełnie coś innego, nie ma nawet co porównywać, prawda? Pełno sklepów z Maryśką, pełno. Co drugi sklep to sklep z Maryśką. Wieczorem właśnie się robi tutaj życie. My jak chodziliśmy sobie tutaj od rana, od 8 do 3, to tak powiem wam, że dopiero około 3 się zaczęło rano zapełniać tutaj. Bo inaczej to były zupełne pustki, ale też jak byliśmy na masażu, to właśnie mi dziewczyna powiedziała, że tutaj życie zaczyna się od północy do 4 rano. Także powiem wam, że masakra. Poszliśmy do domu, ja się musiałam wyspać, bo tak się jakoś rozchorowałam. Nie mam pojęcia dlaczego. W drodze z lotniska musieliśmy wstawać, bo wymiotowałam. Masakra. No ale już jest troszkę lepiej. Także idziemy patrzeć, co tutaj jest ciekawego. Zwłaszcza wiecie, Radzio chce do jedzenia popatrzeć. No ale to jest takie życie nadmorskiej miejscowości, nie? Międzyzdroje. No, takie międzyzdroje, tylko przepakowane ludźmi. Na maksa przepakowane ludźmi. Zresztą odwrócę was i zobaczycie, jak to wygląda. Widzicie? Pełno ludzi. A idziemy jeszcze na najbardziej busy tutaj ulicę, na najbardziej busy, strasznie mówię. Na taką ulicę, gdzie najwięcej imprez się odgrywa, czyli na Bangla Road. A i zobaczcie, jakieś takie fajne, tradycjonalne, można by powiedzieć, z papieru układanki. Super to wygląda. Wszędzie, na każdym kroku będzie pełno soków do zrobienia od razu na raz, smoothie i inne. Tak jak mówiłam, zobaczcie, Maryśki od zawołania w różnych kształtach i zapachach. To jest jakieś szaleństwo. Tutaj się odbywa po prostu jakieś szaleństwo. Zobaczcie, co tu się dzieje. Klub za klubem, impreza za imprezą. Trochę smutne obrazki, jak panie na siłę tutaj wchodzą na mężczyzn. Bardzo dziwne doświadczenie jak dla mnie. Ta pani na 100% jest z Anglii. Na 100%. Przyszła na piwo, bawi się dalej. To jest żaba. Żaba. No, żaby nie jadłem jeszcze. Nie wiem jak to jeść. Mam próbować żabę? To normalnie jest jak kurczaka, to smakuje jak kurczak trochę, jadłam kiedyś w Londynie. Jadłeś żabę? No. Nie mówię, że nie. Nie mówię, że nie. Ulubione pożywienie mojej żony. Tak. Testuję kokosa tajskiego i powiem wam, że jest lepszy, już to mówiłam u Radka na kanale, ale jest lepszy niż zanzibarski, naprawdę. Świeższy mi się wydaje, co jest dziwne, nie wiem, może tam w Zanzibarze przynoszone po tej plaży chodzą, targają, nie mają w lodzie, tutaj tak naprawdę one zawsze w lodzie siedzą i jest naprawdę przepyszne. Ja jestem cały czas zapuchnięta taka, nie? Przejdzie mi ta Ale już nie opuchlizna? jesteś taka czerwona. Cześć. Jezu, powiem wam, że masakra jakaś się ze mną tutaj stała, nie mam pojęcia, ale chyba brak snu, tak mi się wydaje. O, ale pyszne, orzeźwiające. Te kokoski sobie leżą normalnie w wodzie z lodem i centralnie ta woda jest właśnie taka chłodna, a w Zanzibarze często się zdarzyło, że to było takie, wiecie, ciepławe. No chyba, że gdzieś tam kupione z daleko od plaży. Czy ja już się zjarałam dzisiaj, jak chodziliśmy? No trochę się zjarałam, widzę. A nie lubię. Nie lubię. Ale ogólnie powiem wam, okej. Ta ulica Bangla, na której cały czas jesteśmy, tylko po prostu sobie zeszliśmy na bok. Powiem wam, że to po prostu jakieś szaleństwo. No zresztą widzieliście tam, a tutaj przyszliśmy właśnie w bok do takiego marketu jedzeniowego. No i widzicie, jest ciszej, są swojacy i troszeczkę lepiej, bo tam, to powiedziałam już do Radka, że wybraliśmy sobie złą dzielnię. Naprawdę wybraliśmy sobie złą dzielnię. I wiem, że chcieliśmy od podstaw, mieliśmy ogólnie robić taki island hopping, ale chcieliśmy tak od podstaw zacząć, wiecie, poznać właśnie Patong, bo od Patongu tak naprawdę lokalizacja Tajlandii chyba
wiecie, tak wybuchła bardzo, ale dobrze Radek powiedział, wiecie, jak ja się tutaj czuję, jak w Benidormie, tylko w takim przeładowanym Benidormie. I właśnie tutaj tak bardzo kontrastuje, wiecie, takie europejskie nowości z tymi pozostałościami takimi tajskimi. To naprawdę jest takie bardzo, bardzo kontrastujące. W Zanzibarze jakoś to, nie wiem, bardziej się tak zlewa, a tutaj właśnie są takie konkretne schody na maksa. Tutaj mamy z tyłu takich rodaków, poznaliśmy. I dziewczyna Monika jadła bardzo dobrą, mówi chicken noodle soup, także wzięłam coś takiego, zobaczcie jak to wygląda. Ten makaron jest ryżowy, kurczak jest w kawałkach, no i jakaś zielenina. Ja do końca nie wiem, co to za zielenina. Wygląda trochę jak dymka. Ale czy to dymka, to nie wie nikt. 155 batów, czyli koło 15 zł. Wiesz jak smakuje? Trzymajcie się, miło było poznać. Dziękujemy. Świat jest mały. Wszystkiego dobrego. Pewnie się to jak jesteśmy. Wszystkiego dobrego. Nie bójcie się, tylko koniecznie weźcie te kaski, nie? Wam łatwiej, bo ten dróg jest wami. Ale oni tutaj tak jeżdżą, że tak naprawdę nie ma ruchu ani lewo, ani prawostronnego. Bo dzisiaj widzieliśmy tak, ja widziałam tak, dziewczyna się malowała, telefonowała. Dzieciątko takie malutkie, niemowlaczki. Twoje dzieci, mąż. To motorkiem tam chcecie pojechać? To jest godzina drogi. No co, to motorkiem. My poboliliśmy hotel na Bookingu i nam automatycznie sponsorowali taksówkę. Ale tylko z lotniska tutaj, nie? Smaczna, ale też myślałam, że będzie troszeczkę pikantniejsza. W ogóle nie ma pikanterii żadnej. Basen mamy tutaj przecudowny, powiem wam szczerze. Chcieliśmy właśnie sobie wziąć taki pokój z widokiem na basen, z wyjściem na basen, no ale niestety już nie było. Fajnie to wygląda. Mega. Wchodzimy, mamy oczywiście szafki nocne, mamy wielkie wyro. To jest wyro, takie wiecie, to nie jest łączone wyro, to jest jedno wielkie wyro. Mamy tutaj zagłówek, tutaj mamy telewizor. Niestety. Postawiliśmy tutaj też naręczniki rzeczne, bo to jest światełko, ja nie mogę spać przy takich rzeczach, wiecie o tym. Tutaj mamy biurko, które jest zapieprzone teraz sprzętami do nagrywania, innymi rzeczami, to się wszystko ładuje. Ale tutaj, jak widzicie, mamy czajnik, resztę to jest wszystko uzupełniane codziennie i to jest w cenie. Mamy Nescafe, 3 w 1 chyba, lejsy, jakieś pierdołki, to jest za darmo. Tutaj też mamy wszystko to też codziennie jest uzupełniane, też wszystko jest za darmo. Oreo mamy, może sobie zjem Oreo. Jak na razie tylko wypiliśmy wodę, także tak to wygląda. Teraz mówiłam wam, że już nie było u nas widoków na basen, także żyjeliśmy sobie taki, wiecie, no nie mieliśmy innego wyboru. Także mamy taki, ale no spoko, no i tak tutaj, co my tutaj spędzamy, jest po prostu ogródek i tyle. Ganek, rzecz na pranie. Zaraz wam pokażę łazienkę, ale na razie jeszcze nie, bo jest Radosław. Tu jest jeszcze fajna rzecz. Tu jest łazienka z tyłu i tu akurat jest kabina prysznicowa i zaraz jest kibelek, także jest prysznic, fajnie, że widać, ale kibelek nie do końca, także jest zasłonięte. Jak wchodzimy, mamy taką dużą torbę przygotowaną i ta torba jest do wzięcia ze sobą na basen, na plażę. Na plaży, widzicie, mamy taką matę. I do tego mamy jeszcze 2 ręczniki. Ręczniki akurat dzisiaj mieliśmy na basenie, także je zaraz będę suszyła. I taką torbę można zabrać, super to jest. Tutaj mamy olbrzymie lustro. Dzień dobry. Ze światełkiem. Dzień dobry raz jeszcze. Oczywiście tutaj safe, klapki. Złapię za papier, jak się nie mylę, to używane, tak, używane, także nie używamy ich. No tak to właśnie wygląda w Azji. No i tyle. Jeszcze się nie rozwiesiliśmy za bardzo. Także tak to wygląda. Pokój, powiem wam, bardzo duży. Jeden z większych, jaki mieliśmy chyba, Radek, nie? Fajnie. No super. Powiem wam, że jeżeli chodzi o pokój, to naprawdę super. Znaczy pokój ogólnie bardzo fajnie jest. Tylko no teraz jest nasz sprzęt wszędzie porozwalane, także niestety. I się nie rozpakowujemy, bo jesteśmy tutaj tylko przez chwilę i później będziemy lecieć do Bangkoku. My przyszliśmy na kolację, oczywiście Radosław dużo pozamawiał, no bo to Radosław. Tutaj krewetki jeszcze, których ja nie ruszę, a tutaj mam wreszcie zupkę tom yum. Nigdy w życiu nie jadłam. Wzięłam sobie kurczakową, także zobaczymy, jak będzie smakowało. Wygląda to przepysznie. Tutaj na Radka czeka jakaś ponoć bardzo ostra wieprzowina. Ostrości typu tajska, czyli ponoć ma być bardzo ostre. Zobaczymy. Tutaj mieliśmy mango salad, Boże, jakie to było pyszne, jakie ostre. Znaczy jest dalej, ale takie ostre, patrzcie ile chili tutaj jest. Dobra. Jest ostre, ale przyjemnie ostre. Jak mnie znacie, to wiecie, że ja kocham wszystko co kokosowe. Zobaczcie na te lody. Te lody mają na sobie normalnie płaty kokosa. Jedliśmy lepsze tutaj. Te nie są takie wybitne, ale też cały czas no nie ma u nas takich kokosowych lodów. Wracamy do hotelu, tutaj taką plażą. Dużo ludzi, nie? Tu to jeszcze, ale patrz tam dalej, ile jest tam ludzi. Tam impreza pewnie.
A, tak, no to wczoraj jak żeśmy też wracali do hotelu, to tak napierdzielali, nie? To tam było na plaży. Powiem wam, że bardzo dużo ludzi ogólnie właśnie tak sobie przychodzi, kocyki rozkłada, kupuje napoje różnego rodzaju w 7-Eleven i sobie właśnie siedzą tak na kocykach, nie? Radosław. Tak. Ogólnie to przy plaży bar za barem. Tam, gdzie widzicie światełka, to Barakuda. Tą Barakudę to jeszcze widziałam, jak oglądałam w Anglii YouTube'a. No, chcesz tam pojechać. co to będzie? To ładnie wygląda. Powiem Ci, podoba mi się coś takiego, że możesz sobie wybrać, chcesz imprezować, idziesz imprezować. Chcesz plażę, cichą, troszeczkę cichszą, idziesz na plażę. Chcesz dobrze zjeść, idziesz dobrze zjeść. Jest tak to wszystko podzielone na Zbalansowane. rejony, że jest dla każdego coś miłego. Pierwsze wrażenie to było, że to jest brudno i to jest... Bo jest brudno, Tak, no i bo jest śmierdzi. brudno i śmierdzi. No faktem, że śmierdzi. Nie Ulice ukrywajmy śmierdzą, się, bo jest brudno i śmierdzi. I tak jest naprawdę. No teraz nie śmierdzi. Śmierdzi bardzo w dzień. Tak. Ogólnie my przyjechaliśmy z samego rana. To było o 7 rano, byliśmy już w hotelu, no już żeśmy od razu zaczęli chodzić tutaj po ulicach. I powiem wam właśnie, że smród, bo wszystko z tych nocek zmywali. Wiecie, to się już robiło ciepło, duszno i po prostu waliło. Ale właśnie wieczorami tego tak bardzo nie czuć. No kanalizę czuć wieczorami, nie? Jak się przychodzi. No idzie się przyzwyczaić do wszystkiego, no nie oszukujmy się. Tak samo jak Zanzibar, też gdzieś kiedyś oglądałam, że taka polska duża vlogerka pojechała do Zanzibaru i powiedziała, że jest bardzo zawiedziona, bo ona myślała, że jest tak pięknie, a poza hotelem jest tak masakrycznie. No właśnie, no na tym polega to, że wszędzie jest inaczej. Nie jedziesz do jakiegoś kraju, żeby poznać, jak żeby- jest w ekskluzywnym hotelu. Tylko ja, żeby poznać kraj, jak wygląda kraj, także no tutaj na pewno się trzeba przygotować na brud, smród. Nie ma śmietników, są tylko takie kupy śmieci, gdzie się po prostu rzuca rzeczy i tak właśnie jak mówiliśmy, z rana to wszystko jest sprzątane. Tu jest, moi drodzy, nasz hotel. Od zewnątrz wieczorem pięknie wygląda, super hotel to jest. Byłam w aptece i kupiłam sobie taki żel z aloesu na oparzenia, no bo już sobie dzisiaj troszeczkę buzię zjarałam niestety, mimo że filtr 50 był od samego początku. Także mam taki żel, mam nadzieję, że on mi pomoże, a ja już naprawdę dzisiaj muszę kończyć, bo nie wiem dlaczego strasznie się czułam, nie mam pojęcia, czy mi podróż zaszkodziła, czy nie wiem co. Wiecie, te pierwsze nasze wrażenia z Tajlandii mogą nie być takie prawdziwe, bo jesteśmy bardzo, bardzo zmęczeni po tej długiej podróży, ale mam nadzieję, że fajnie się oglądało. Buziaki, pa, pa, pa!